Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj powiem Wam o 10 według mnie najbardziej bolesnych błędach w aranżacji kuchni. Lecz nie tylko Wam o nich powiem, ale zasugeruję od razu, jak można je naprawić, nawet w takiej kuchni już urządzonej. Będzie też o tym zlewie, czy dawać go pod oknem, czy nie dawać, bo różne bzdury już słyszałem nawet na polskim YouTubie. Jeżeli jesteś zainteresowany aranżacją kuchni, a może chcesz zostać projektantem, to zapraszam Cię do mojego kursu, który stworzyłem właśnie na ten temat. Dowiesz się z niego krok po kroku, jak urządzić kuchnię, jak zrobić instalację, jak zrobić projekt funkcyjny, jak poustawiać meble, sprzęty. Akurat teraz trwa przedsprzedaż, kurs jest tańszy o 200 zł, szczegóły w opisie i w komentarzu. Zapraszam. Dobra, a teraz konkretnie. Jakie błędy powstają czasami w kuchni? Jakich się wystrzegać? Według mnie takie top 10. Zaczynamy. Jak wiecie, rozmiar ma znaczenie. Tak jest. Mówię oczywiście o blacie kuchennym. Myślę, że Wy też o tym myśleliście. Ten blat musi mieć minimum 2 metry wolnej przestrzeni. Nie mówię o tym, że jest blat, a na tym jest zlew, płyta grzewcza i to w sumie ma 2 metry. Nie, no niestety, to jest za mało. To jest za mało i musimy mieć te 2 metry na przygotowanie posiłków, na rozłożenie potraw, na położenie zakupów. Tak więc te 2 metry jest minimum. Jeżeli jest mniej, to jest błąd. No ale co zrobić, jak jest mała kuchnia, szczególnie taka kuchnia w bloku? Po pierwsze, zapraszam Was do odcinka na temat właśnie małych, wąskich kuchni. Zerknijcie tam, bo tam jest sporo różnych pomysłów, sporo przykładów. I jak tam widać, a tu teraz za chwilkę też powiem, jest kilka pomysłów, aby ten blat powiększyć, powiedzmy. Tak jak wspomniałem, na szczęście mamy kilka możliwości. Po pierwsze, jeżeli ta kuchnia jest faktycznie mała i nie możesz już wyciągnąć więcej tego blatu, to możemy dać blisko kuchni stół jadalniany. Stół, który może służyć nam do postawienia siatek z zakupami, czy jako dodatkowy blat roboczy. No ale ważne, aby ten stół nie był zbyt daleko, bo wtedy on się do niczego nie przyda. No nikt nie będzie biegał po prostu z tymi rzeczami od stołu do kuchni, prawda? A jeżeli jest daleko, lub go w ogóle nie ma, bo to czasem też tak oczywiście bywa, to warto pomyśleć o czymś takim. Wyjeżdżający dodatkowy blat. Wystarczy zrezygnować z jednej wąskiej szuflady i możemy mieć dodatkowe na przykład 50 cm. Trzeci sposób. Warto, naprawdę ja wiem, że czasem jest wąsko, ale warto dać na ścianę nieduży, wąski stolik. Nawet składany może być. Każdy centymetr jest ważny. Zresztą jak zaznaczyłem na wstępie, rozmiar ma znaczenie. Zobaczcie na te przykłady. Kuchnie nie są małe, a z takim wąskim dodatkowym blatem mamy gdzie odstawić potrawy. Drugi błąd będzie dla tych, co nie lubią sprzątać, dla mnie, ale nie tylko. Będzie on ogólnie dotyczył wyglądu kuchni. Dla hejterów ja wiem, że wygląd i lekkość kuchni ma znaczenie. Jasne, zgodzę się z tym. Ale za cholerę nie potrafię zrozumieć, po co robić kuchnię z przerwą pod sufitem, powiedzmy te 10-15 cm. No co tam ma się znaleźć? Oprócz kurzu i miejsca na pająki. Rozumiem, gdybyśmy te szafki opuścili 30-40 cm. Wtedy jest to właśnie ta lekkość tej kuchni. Jest po prostu inny wygląd, inny design i możemy tam spokojnie faktycznie tę szafkę z góry wytrzeć. Ale 10-15 cm, toż to nawet ciężko rękę włożyć tam, aby wytrzeć kurz. A co zrobić, jak już macie tak wykonane meble? Na szczęście nie jest to bardzo duży problem. Każdy stolarz może zrobić tak zwaną blendę, maskownicę, którą zamkniecie tą przestrzeń. Jeżeli uważacie, że te parę centymetrów jeszcze Wam może się przydać, to można tą maskownicę nawet zrobić uchylną na siłownikach gazowych i wtedy sobie ją otworzycie, wsuniecie coś tam i zamkniecie. Teraz coś, z czym się niestety bardzo często spotykam, a szkoda,
Chodzi mi o gniazdka w kuchni, a tak naprawdę albo ich brak, albo złe zaplanowanie w złych miejscach. Słuchajcie, każdy oczywiście planuje, gdzie będzie duży sprzęt AGD, lodówka, zmywarka, etc. Jasne. I tam mamy zazwyczaj dobrze przygotowane gniazdka. Ale musicie tak samo pomyśleć, gdzie będzie stał czajnik, gdzie będę przygotowywał potrawy, potrzebny blender, gdzie powstanie ekspres do kawy, może jakiś robot kuchenny, a może będę ładował tam telefon. Musicie to przewidzieć. Tych gniazdek lepiej dać więcej niż mniej. Jasne, no nie wolno przesadzać, oczywiście. Nie wolno przesadzać, ale lepiej dać więcej. Może na co dzień one wszystkie się nie przydadzą, ale jak zaskoczy Was impreza 4. raz w tym miesiącu, to mogą one się wszystkie naraz przydać, naprawdę. Ostatnio miałem sytuację, że klientka kupiła mieszkanie już z wyremontowaną kuchnią. No i co w takim przypadku zrobić, jeżeli tam jest za mało tych gniazdek? Na szczęście nie jest to jakiś duży problem. Na pewno macie gdzieś gniazdko, z którego można pod blatem w rynience pociągnąć kabel. I czy to na blacie, czy z boku szafki można zamontować dodatkowe gniazdo. Może być ono otwierane i na pewno musi być zabezpieczone oczywiście przed wodą. Podobnie można zrobić pod spodem szafki górnej. Jeżeli tam macie prąd, na przykład z okapu, albo podświetlane szafki wiszące, czy to macie prąd. I pod spodem również można umieścić wtedy gniazdka. Teraz większy problem, a na pewno dużo więcej pracy potrzebujemy włożyć w to, aby naprawić ten błąd. Wysokość kuchni musi być dostosowana do naszego wzrostu. A tak się niestety utarło, że przez całe lata zresztą tak było robione, że blat był na wysokości 85 cm od gotowej posadzki. No ale zdarzają się ludzie większej postury niż ja. Dziwne, ale tak bywa. I dla nich może to być niewygodne. Ponownie zapraszam Was do tego mojego kursu, gdzie dokładnie omówiłem i pokazałem, jakie wymiary wysokości i odległości powinno stosować się w kuchni. Zresztą to jest kilka kadrów z tego kursu. No dobrze, a co zrobić, jeżeli macie już tak kuchnię zrobioną i jest ten blat dla Was za nisko? Meble kuchenne stoją na nóżkach, które na szczęście można regulować lub można je wymienić. Możecie w takim przypadku dać wyższe nóżki i problem będzie rozwiązany. No, prawie rozwiązany. Dlaczego prawie? Ano, po pierwsze, wiąże się to z dosyć dużą pracą. Po drugie, nie ma problemu, jeżeli nie macie górnych szafek lub jeżeli są, to podnieśliście tylko kilka centymetrów te dolne szafki. Jeżeli to by było faktycznie kilka centymetrów, to bym zostawił i nie podnosił tych górnych szafek. Jednak, gdybyście chcieli je przewiesić, to może być z tym problem, bo w pasie między meblami często mamy jakiś materiał i on jest często tylko w tym pasie między meblami, a nie za szafkami również. Tak więc, jeżeli podniesiecie i jedne i drugie szafki, to może być sytuacja, że będziecie musieli również tutaj ten pas wymienić. Słuchajcie, tylko w takiej sytuacji możecie przy okazji zrobić mały lifting takiej kuchni. Bo te nóżki, jeżeli wymieniacie, przecież możecie wymienić je na jakieś fajne, ozdobne. Na coś ciekawego, coś co powie, kurde, fajne, tak? Ta kuchnia wtedy będzie podniesiona, pod spodem będzie luz, będzie dużo lżejsza. Teraz, jeżeli podnieśliście jedne i drugie szafki i w tym pasie między meblami musicie je wymienić, to dajcie nowy materiał, całkowicie inny. Może być to płyta meblowa, może być to lakobel i całkowicie się odmieni Wasza kuchnia. Teraz bardzo duży błąd i bolesny, ale można go łatwo na szczęście naprawić. Łatwo, ale nie tanio. Coś za coś. Uwaga! Nie daje się płyty grzewczej i piekarnika w róg kuchni. Szczególnie ta płyta grzewcza może być bardzo denerwująca. Dlaczego się nie daje w tym miejscu? Ponieważ musimy mieć miejsce z obu stron płyty minimum 40 cm. Aby odstawić garnek, garnki wraz z uchwytami czasami wystają poza płytę, a jeżeli będzie tam zaraz szafka, ściana, no to zrobi się problem. Z piekarnika dużo łatwiej wyciągnąć gorącą blachę, gdy mamy dostęp z obu stron,
albo dosyć fajny taki dostęp z przodu, dużo miejsca. Co zrobić, jeżeli już tak macie? No z płytą indukcyjną na szczęście nie jest zbyt duży kłopot, bo tak naprawdę możemy przenieść ją w inne miejsce, jeżeli pod spodem mamy odpowiednio szeroką szafkę, czyli szerszą niż ta płyta. Zazwyczaj to jest minimum 50 cm. W takim przypadku należy przenieść prąd, ale to nie jest problem. I no niestety wtedy należy wymienić blat. To jest to, co wspomniałem, że to niestety będzie bardziej boleć finansowo. Lecz jeżeli miałbym przez kilka następnych lat męczyć się z taką płytą, to pewnie wolałbym to zrobić, wymienić na blat laminowany, który nie jest zbyt drogi, a mieć tą płytę w takim miejscu, żeby to było funkcjonalne. Dobra, a teraz o tym zlewie. Jak uważacie? Błędem jest dawanie zlewu pod oknem, czy nie? No według mnie nie jest to błąd. Wbrew temu, co sądzą niektórzy influencerzy, nie jest to błąd, a nawet czasami może być to zaleta. Po pierwsze, mimo zmywarek, nadal często i dużo zmywamy w zlewie. Po drugie, przy nim też często przygotowujemy posiłki, ponieważ mamy łatwy dostęp z obróbką, z myciem produktów w takim zlewie. I ta osoba, która dużo gotuje, z pewnością woli patrzeć, nie wiem, no, na ładny widok, bawiące się dzieci, ogród, niż na ścianę 60 cm dalej. Słyszałem stwierdzenia, że bateria kuchenna będzie przeszkadzać i nie otworzymy okna, ale na Boga, jeżeli projektant czy stolarz by mi tak zrobił, to poszedłbym chyba z nim do sądu. Tak może wykonać osoba, która nie ma za grosz wyobraźni. Ale liczę, że no i wy jako inwestorzy, mimo że iż nie musicie się na tym znać, padlibyście, że coś tutaj nie pasuje. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć w tym temacie, zanim powiem, jak naprawić w razie czego taki błąd, taki problem, że okno się nie otwiera, to chciałbym zaznaczyć, że istnieje coś takiego w aranżacji kuchni przy tworzeniu projektu funkcyjnego, jak taka złota zasada trójkąta roboczego. Zapraszam do tego mojego kursu ponownie, nie tylko Was, ale te osoby, które powtarzają też głupoty, ponieważ to powinno być naszą świętością i tego powinniśmy się trzymać. I nieraz ten zlew po prostu lepiej dać pod oknem, bo będzie bardziej funkcjonalnie. Co to jest ten trójkąt roboczy? Zapraszam do odcinka o projektowaniu w kuchni, tam więcej troszeczkę na ten temat powiedziałem, ale ogólnie zasada jest taka, że główny sprzęt AGD tworzy wierzchołki trójkąta, a te wierzchołki są w odpowiedniej odległości. To jest zresztą kadr z kursu, w którym to dokładnie tłumaczę i czasami po prostu lepiej dać zlew właśnie pod tym oknem, bo mamy główny sprzęt AGD dobrze ustawiony. A co zrobić, jeżeli jakiś, no, nie wiem, melepeta wykonał taką kuchnię i nie idzie otworzyć faktycznie tego okna przez tą baterię? Tak naprawdę to nie jest nic trudnego. Wystarczy wymienić baterię, zastosować baterię łamaną i po problemie. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat. Tak naprawdę spodziewam się podzielonych zdań. Pewnie tak będzie. Słuchajcie, ja rozumiem obawę, że ktoś może się martwić, że przez ten zlew będzie pochlapane okno. Tak samo byłaby pochlapana ściana. To już jest inna inszość, tak? Można wytrzeć. Druga rzecz, że naprawdę, jeżeli jest to dobrze zaprojektowane, przemyślane i jest odpowiedniej głębokości zlew, odpowiednio dobrana bateria, to nie powinno chlapać. Nie powinno. Ale dobra, może się zdarzyć. Rozumiem te zmartwienie. Lecz słuchajcie, nawet gdyby, czy to taki wielki problem wyczyść to okno, czy w innym przypadku ścianę? Myślę, że nie. A już na pewno nie można mówić, że to jest błąd. 7. punkt, oświetlenie. Bardzo dużo już na ten temat napisałem artykułów, bardzo dużo na ten temat już tutaj też mówiłem, ale nie mogę tego pominąć przy omawianiu takich błędów. Słuchajcie, w kuchni musimy mieć dobre światło. Koniec, kropka.
musimy mieć dobrze oświetlone miejsce pracy. Po drugie, musimy mieć światło główne, takie, które oświetli nam całą powierzchnię. I po trzecie, jeżeli kuchnia jest otwarta na salon czy jadalnię, warto zrobić światło nastrojowe. Nie jest to obowiązkowe, ale warto. No i co z tym fantem zrobić, jeżeli nie mamy jednego czy drugiego światła? Oświetlenie blatu. Na szczęście teraz mamy sporo lamp, na przykład podszafkowych. Możemy dać paski LEDowe, zamontować je pod szafkami, a prąd podciągnąć z jakiegoś gniazdka czy sprzętu AGT. Tak jak mówiłem to wcześniej. Macie zazwyczaj gdzieś tam okap, piekarnik i to nie jest kłopot przyciągnąć powiedzmy metr tego kabla. Włącznik można zamontować pod samą szafką. Dobrze, a co zrobić, jeżeli nie mamy tych górnych szafek, no bo i tak bywa, lub oświetlenia głównego, bo też się z czymś takim spotkałem. Na szczęście w sukurs przychodzi nam technologia. Możemy zamontować lampę, nawet jak nie mamy tam prądu pociągniętego. Bo do takich lamp możemy wkręcić żarówki z akumulatorem. Mogą one świecić wiele godzin, nawet po jednym ładowaniu. Nie jest to jasne, nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest jakieś. No, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Naprawdę nie jest to złe rozwiązanie. Będę za niedługo miał odcinek o różnych takich trikach i też wspomnę o tych żarówkach. Może to dobrze zastąpić nam takie światło główne. Pamiętacie ten mój test blatów kuchennych i materiałów na ścianę w pasie między meblami? Warto do tego zerknąć. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ błędem jest stosowanie materiałów, które często uważamy za piękne, są one bardzo drogie, ale tak naprawdę mogą one zniszczyć się już nawet po kilku dniach. Zobaczcie, to są próbki jeszcze z tego testu i widzicie, jakie tutaj powstały plamy. To jest marmur, to jest drewno. Trzeba dokładnie poznać dany materiał, jaki chcecie zastosować. Jak widzicie, blaty drewniane, marmurowe, ale czy z akrylu, wszystkie one mają jasne swoje zalety. Są nieraz niestety piekielnie drogie i tak naprawdę można je łatwo uszkodzić. Widzicie teraz ten blat z marmuru i z drewna z tego odcinka z tego testu. Tak wyglądają, gdy zostało wylane na nie trochę wina i pozostawiona cytryna. Tak naprawdę zostawiłem to na 3 godziny i 8 godzin. Jak widać, jeżeli szybko tego nie usuniemy, to pozostanie plama. Z drewnem jeszcze sobie poradzimy, bo można wycyklinować. Jeżeli to nie weszło zbyt głęboko, można naprawić. No ale z marmurem, powiedzmy za 20 000, już będzie problem. Blat akrylowy znowu bardzo łatwo się rysuje. On fajnie wygląda przez dzień, 2 tydzień, ale naprawdę można bardzo szybko go zarysować, szczególnie gdy to jest czarny, będzie zaraz widać ryski. No ależ o tym wszystkim już mówiłem w tym odcinku, zerknijcie proszę do niego. Podobnie rzecz ma się z materiałami na pas między szafkami. Zobaczcie ten odcinek, aby wiedzieć, które materiały należy zabezpieczyć przed zachlapaniem czy uszkodzeniem. Jak zabezpieczyć się przed tego typu problemem? No tak naprawdę, jeżeli nie chcemy później wymieniać tego blatu, no bo istnieje i taka możliwość, no drewno, tak jak wspomniałem, można wycyklinować, ale tak naprawdę edukować się. Po prostu przed aranżacją kuchni, czy z takich filmów jak moje, czy po prostu zapytajcie swojego stolarza, projektanta, to są ludzie z doświadczeniem, mam nadzieję, i oni powinni Wam powiedzieć wady i zalety, bo takie drewno czy marmur, one mogą powstać. Nie polecam za bardzo, szczególnie marmuru, nie polecam, ale mogą być na tym blacie. Przy czym jest to piekielnie trudne w utrzymaniu, żeby był idealny, bo musimy po prostu na wszystko uważać. 9. punkt. Od razu powiem, że tu trzeba bardziej zapobiegać niż leczyć, a chodzi mi o podążanie za modą, za trendami we wnętrzach. I oczywiście dotyczy się to wszystkich pomieszczeń, całego mieszkania, nie tylko kuchni, przy czym meble kuchenne nie wymieniamy tak często, prawda? Jeszcze sofę, fotel, dywan możemy wymienić, a meble pozostają na lata. Moda, trendy we wnętrzach się zmieniają. No i dobrze jest zrobić ładnie, nowocześnie kuchnię. Ja jako projektant oczywiście też to lubię, lecz musicie
koniecznie musicie sobie zadać pytanie, czy za 4-5 lat również dobrze się tam będziecie czuli. Ja mam taką metodę. Zadaję zawsze pytanie klientowi przed projektem i Wy również zadajcie sobie takie pytanie. Jakie wnętrza, kolory lubicie? Gdy jesteście u kogoś, czy dobrze się czujecie w takim jasnym pomieszczeniu, ciemnym pomieszczeniu, w stylu loftowym czy klasycznym? Czy ta cegła na ścianie mi się podoba, czy będzie mi się chciało ją od czasu do czasu posprzątać? Pamiętajcie, że i my się zmieniamy, i moda się zmienia. Jeżeli chcecie coś zrobić tylko dlatego, że teraz to jest modne, tak jak na przykład teraz złote dodatki są bardzo popularne, a Wy nigdy tego koloru za bardzo nie lubiliście, zastanowiłbym się. Za rok, dwa będzie inny kolor modny i co? Zmieniać wszystko? 10. punkt, ostatni, ale bardzo ważny, tym razem techniczny. Wentylacja. Polska norma mówi, że powinien być w kuchni zachowany stały przepływ powietrza. Różny, w zależności na jakim paliwie gotujemy. Ale prawdę mówiąc, to pewnie zostało już przemyślane przez budowniczych czy administratora w bloku. Chcę się skupić bardziej na okapach, ponieważ wiele osób traktuje je jako ozdobę, a nie przydatne urządzenie. Najlepiej, gdy okap kuchenny ma dużą moc. Już w połowie regulacji on nam wyciągnie wszystkie zapachy i parę. Super by było, gdyby on był podłączony do komina, ale nie zawsze tak jest i często stosujemy filtry węglowe. Co z tym faktem zrobić, jeżeli okap nie spełnia swojego zadania? Przede wszystkim, zanim kupicie okap, to starajcie się jednak kupić o większej mocy. One są no niestety droższe, ale po pierwsze, tak jak wspomniałem, już na połowie regulacji będzie spełniał swoje zadanie, dzięki temu będzie cichszy. Jeżeli macie możliwość, to podłączcie ten okap do komina. Wtedy tak naprawdę nie będziecie potrzebowali właśnie znowu tak dużo tej mocy, bo grawitacja swoje też zrobi. Jeżeli macie tylko no, tak się stosuje, filtry węglowe, czyli nie macie podłączonego okapu do komina, to na Boga, wymieniajcie te filtry. Ja wiem, że zazwyczaj to jest tak, że człowiek kupuje okap, zostawia filtr i on już jest dożywotnie. A tak naprawdę powinniśmy je wymieniać w zależności od intensywności użytkowania kuchni, ale no, najlepiej co kilka miesięcy, najpóźniej co pół roku. No, ostateczna ostateczność to wymiana tego okapu na nowy. No niestety boli to finansowo, ale nie jest to znowu jakiś taki wielki problem techniczny. Lub nie zapraszać gości, jak smażycie rybę. Można i tak przecież. W opisie dałem Wam sporo linków do różnych moich artykułów, które mogą się po prostu przydać. Zerknijcie, bo tam jest właśnie o projektowaniu kuchni, o błędach, o wąskich, małych kuchniach. Zapraszam. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym zlewie pod oknem. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania i spodziewam się podzielonych opinii. Zobaczymy. Zapraszam jeszcze raz do tego mojego kursu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Link jest w opisie i w komentarzu. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was pomocny i był przydatny. Jeżeli tak, no to dajcie tą łapkę w górę. Jeżeli tego nie zrobiliście, to naciśnijcie dzwoneczek, subskrypcja, żeby nic Was nie ominęło. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!